Czy takie podróże to realne zagrożenie życia, czy tylko to tak wygląda na odcinkach? Dlaczego nie zabierzesz w jakąś podróż widza? Rada dla kogoś, kto zaczyna podróże. Czy co z wizą do Nigru? Raz, dwa, trzy. Witam Państwa bardzo serdecznie w ostatnim odcinku z serii projektu afrykańskiego. Szanowni Państwo, jestem teraz w Etiopii, w stolicy, na lotnisku, gdzie mam przesiadkę najzwyczajniej w świecie. Teraz wytłumaczę Wam, dlaczego tak się dzieje, dlaczego się ewakuowałem z Burkina Faso. Zrozumiecie najważniejsze aspekty tej podróży, zamknięte w 10 pytaniach, które pojawiały się pod filmami i które wytypowałem jako najciekawsze i te, które był w stanie odkryć przed Wami więcej informacji związanych z moją decyzją. Zatem zapraszam na odcinek. Odcinek będzie statyczny, że tak powiem, ale przepełniony masą informacji. Ciekawych informacji z pierwszej ręki, informacji, które mają kraje takie jak Burkina Faso, Mali, Niger czy inne z nieco innej perspektywy. Zatem, szanowni Państwo, tak jak zawsze, standardowy zestaw podróżniczy, czyli łapeczka, komentarz i rzecz jasna, podanie odcinka pocztą sandałową w świat. Do Australii, do Stanów, do Hiszpanii, do Włoch i jeszcze dalej. A ja bardzo dziękuję i zapraszam do wysłuchania, odsłuchania, obejrzenia i inspiracji. Szanowni Państwo, jak widzicie, materiał jest dogrywany już po moim powrocie z Polski, praktycznie w momencie, kiedy montuję ten odcinek, ze względu na to, że nie wiedziałem o tym, że są zaburzenia mikrofonu, nagrywania dźwięku na lotnisku. I szczerze powiedziawszy, jest to dla mnie poniekąd zagadka, dlaczego taki mikrofon przestał działać, co zresztą widzieliście na samym wstępie tego odcinka, że ten dźwięk przeskakiwał. Było widać, że mikrofon po prostu nie łapie, bądź może inaczej. Transmisja dźwięku między kamerą a mikrofonem była na lotnisku zaburzana. I prawdopodobnie tak myślę, że to przez to, że było tam bardzo dużo po prostu sprzętów elektronicznych, a może jest jakieś inne wyjaśnienie, może Wy będziecie wiedzieć. W każdym razie dogrywam to i będę teraz dogrywać to, co się tam dobrze nie nagrało, żeby Was nie denerwować złą jakością dźwięku, ale też sam bym nie chciał oglądać i słuchać w takiej jakości. Po prostu, moi drodzy. Zatem skupiamy się na 10 pytaniach. Pytania są nieuszeregowane w żaden sposób tematycznie. Pytania są wybrane, że tak powiem, wyszarpane spod odcinków. Często są to pytania, które się w jakiś sposób powtarzały, dlatego też znalazły się w 10-pytaniowym podsumowaniu tejże podróży. Moi drodzy, podróż przez Afrykę Zachodnią, począwszy od Sahary Zachodniej, po Mauretanię, pociąg przez Saharę, po Senegal po raz drugi, po Gambię po raz drugi, później po Senegal po raz trzeci, po Mali aż po Burkina Faso i miało się skończyć, a może i nawet nie miało się skończyć na Nigrze, miało iść dalej, ale o tym wszystkim dzisiaj powiemy. Dlaczego też ewakuowałem się z Burkina Faso tak szybko, na tak zwanym szybkim sandale. Więc te wszystkie informacje w takiej pigułce dzisiaj w tym odcinku poznacie, tak żeby w jakimś stopniu podsumować tęże wyprawę, która była trudna, wymagająca, ekscytująca, ciekawa, pouczająca. No i można by tak wymieniać, ale nie o to chodzi. Zatem zaczynamy dogrywką. Dogrywką na koniec pewnie będzie oryginalne wideo, które udało się jeszcze tam w miarę tak nagrać na lotnisku, więc pomieszam to. Nie skupiajcie się na tym. Liczy się wartość merytoryczna. Dziękuję. Zaczynamy. Będę się tutaj wspomagać, szanowni Państwo, notesem i pytaniami. Pierwsze pytanie. Czy obawiasz się imigrantów w
w Polsce. Moi drodzy, popełniłem pełny odcinek na temat imigrantów. Było to w serii Senegal 3 jak to daleko, więc odsyłam. Link znajdziecie tutaj, podlinkuję, tak żebyście mogli w łatwy sposób znaleźć ten odcinek. Powiem wam tak, imigranci jako imigranci, którzy są legalnie, nie trzeba się ich obawiać. Oni przyjeżdżają tutaj po lepsze życie. Przyjeżdżają po to, żeby pracować, żeby się rozwijać, żeby się uczyć, żeby dać coś od siebie i wziąć od danego kraju, do którego witają, coś. No i to jest ok. I ten układ jest naprawdę bardzo zdrowy i racjonalny. Tutaj mowa jest prawdopodobnie o imigrantach, którzy pchają się w sposób nielegalny, bo imigrant, którego może nawet macie jako znajomego, prawdopodobnie pochodzi z bogatszej rodziny, z średnio zamożnej, może wykształconej, inteligentnej, która taka rodzina, wysyłając swojego syna, członka rodziny, nie musi liczyć na to, że musi płacić przemytnikom, żeby go przerzucili. Oni są w stanie wyrobić wizę, oni są w stanie temu synowi bądź córce zapewnić tą drogę w sposób legalny. Dlaczego tak mówię? Ponieważ większość imigrantów i problemów, które się wokół tego tematu tworzą, to jest właśnie ta imigracja nielegalna. I problem nie polega na tym, że ci ludzie tutaj idą, tylko problem polega na tym, jacy ludzie tutaj idą. W sensie, no i w sumie to, że idą, to też jest problem. Tak jak wspomniałem na wcześniejszych odcinkach, analfabetyzm jest ogromny. Sam dysonans kulturowy to są przeróżne światy. Niektórzy z was oglądają odcinki i mówią: kierowniku, narzekasz. Nie narzekam, relacjonuję tak, jak jest. Albo niektórzy mówią tak: kierowniku, pokazujesz tylko ciemną stronę Afryki, złą stronę Afryki. A jaka jest jasna? Rozumiecie? Chodzi o to, że Afryka to inny świat, inna rzeczywistość, inna kultura. To, że na przykład w Wietnamie robienie barbecue na balkonie jest ok, to już na przykład w Warszawie na Wilanowie robienie barbecue na balkonie nie będzie ok dla sąsiadów. Taki głupi poniekąd przykład, ale pokazujący, że różne kultury, dla różnych kultur różne rzeczy mogą być akceptowalne bądź nieakceptowalne. Rozumiecie? Tak jak na przykład w Mali czy Burkina Faso posiadanie 3 żon jest czymś zupełnie normalnym ze względu na aspekt religijny i ze względu na aspekt kulturowy, pewnego rodzaju otoczką tradycji. Więc to jest zupełnie akceptowalne. A teraz wyobraźcie sobie, że mężczyzna w Polsce, wasz sąsiad, ma 3 żony. Poligamia. Przecież większość sąsiadów w ogóle nie jest gotowa na takie rzeczy. Więc ten dysonans kulturowy między nowo przybyłymi, niewykształconymi, szukającymi pomocy, a tymi, którzy są już na miejscu, którzy poniekąd też walczą o swój byt, bo nie ukrywajmy, życie w Polsce, życie w Europie, skupmy się na Polsce, życie w Polsce przez ostatnie dekady stało się coraz trudniejsze, coraz bardziej wymagające. Trzeba nadążać, trzeba pędzić. Nie nadążasz? Zostajesz w tyle bardzo daleko. Polska zaczęła galopować. I tutaj nie ma na zasadzie, że poczekamy na ciebie i dołączysz, tylko po prostu jak noga ci się podwinie, to zostajesz bardzo daleko w tyle. Więc tak. Obejrzyjcie proszę sobie ten odcinek o imigrantach bez dokumentów. Naprawdę myślę, że dużo wniesie. Kierowniku, czy podróżowanie przez dekadę po Afryce czymś się zmieniło po dziś dzień? Ogólnie to powiem wam, że tak i nie. Nie zmieniło się, jest cały czas taki sam chaos, jest cały czas tak dużo niewiadomych, jest cały czas ten sam poziom, że tak powiem, higieny, jeżeli chodzi o jedzenie, o bycie tam szeroko pojęte. Nie mówię tutaj o podróżowaniu po kurortach gdzieś na przykład, nie wiem, w Egipcie czy w Maroku, po zamkniętych enklawach. Mówię tutaj o byciu blisko lokalnych, blisko tego całego przysłowiowego kurzu. Więc tak, pod tym względem się to nie zmieniło i uważam, że przez kolejne 100 lat się to nie zmieni.
zmieniło się pod innym względem, pod względem bezpieczeństwa. To, że demografia w Afryce wystrzeliła jak szalona przez ostatnie 30 lat, to wiemy. Sytuacja dotycząca bezpieczeństwa zdrowia jako szeroko pojętego zdrowia podniosła się, ponieważ jest dużo akcji niezależnych i zależnych, takich rządowych organizacji, które dostarczają leki, dostarczają lekarzy, którzy, no i siłą rzeczy ci ludzie żyją dłużej, nie będę się rozgadywać na ten temat, więc ilość ludzi tak naocznie jest po prostu ogromna. W niektórych krajach bardziej, w niektórych mniej, ale tych ludzi jest bardzo dużo. Im więcej ludzi, tym większe prawdopodobieństwo, że coś może ci się wydarzyć jako dla białego obywatela, w sensie podróżnika, który idzie gdzieś tam sobie samotnie przez kraj. No więc zasada jest prosta, więc im więcej ludzi, tym więcej problemów, więc no, pod tym względem powiedziałbym, że Afryka z roku na rok staje się coraz bardziej wymagająca. I poniekąd, jak miałem okazję pierwszy raz w 2016 roku podróżować przez 5 miesięcy po Afryce, od północy na południe, głównie to po Afryce Wschodniej, to wtedy wydawało się, że jest grubo. Teraz z perspektywy czasu, zobaczcie ten projekt po Afryce Zachodniej, co prawda trudne kraje, tak jak Mali czy Burkina Faso, ale wciąż uważam, że no jest naprawdę hardkorowo. Jest naprawdę hardkorowo. Wiemy, że jaka jest sytuacja polityczna aktualnie w tych krajach, które wymieniłem. Niemniej jednak na przykład biorąc pod uwagę wcześniejsze projekty typu podróż przez Sierra Leone czy podróż przez Liberię, straszna historie krajów, o których teraz powiedziałem, przerażające, jednak no tam jest grubo, pomimo, że nie ma jako takiego stanu wojny domowej, tak jak w Mali czy w Burkina Faso, niemniej jednak jest grubo i no niestety kwestie bezpieczeństwa w podróży po Afryce, one się chyba nie zmienią. Zawsze będzie ogromny znak zapytania pod tym względem. Tyle. Idziemy dalej. Gdyby nie notes, nie długopis, no to po prostu moje życie byłoby 20 razy trudniejsze. Pytanie numer 3. Co z wizą do Nigru? Wiza do Nigru okazała się ogromnym wyzwaniem. Oczywiście złożyłem wniosek w Wagadugu, w oficjalnej ambasadzie Nigru. No nie ma chyba lepszego miejsca niż złożenie wniosku o wizę w kraju ościennym. Ze względu na to, że większość krajów ościennych, załóżmy w Nigrze, mają ze sobą stosunki dyplomatyczne, lepsze, gorsze, nie zawsze muszą być lepsze, ale jakieś mają, więc przeważnie jest łatwiej taką wizę uzyskać. Nie mówię, że zawsze, bo przykład Algierii pokazuje, że nie jest to standard, ale w większości przypadków. Pojechałem tam, okazało się, że sytuacja w Nigrze jest jeszcze bardziej napięta niż w Burkina Faso. W Mali jest bardzo napięta, w Burkina Faso jest bardzo napięta, a w Nigrze okazuje się, że jeszcze bardziej napięta. I pani powiedziała, że przez pół roku, pani ambasador, z którą mam dalej kontakt, moi drodzy, pani powiedziała, że przez pół roku wystawiła 3 wizy. Nie wiem, ile wniosków wpłynęło, ale finalnie przez 6 miesięcy od mojej aplikacji o wizę zostało przyznanych 3 wizy. Wszystkich, oficjalnie też nawet tych dyplomatycznych. Więc daje to do myślenia. Moja wiza nie została odrzucona. To jest dobre, to jest w ogóle dobre, to jest Afryka. Ta wiza moja aplikacja o wizę nie została odrzucona. Ja dalej nie wiem, co jest w ogóle z wnioskiem o moją wizę, więc on jest tam procesowany, ale to tak jak na przykład z wizą do Sierra Leone. Już po 2 latach od wizyty w Sierra Leone ja tak średnio co pół roku dostaję maila ze strony rządowej, dostaję e-wizę nową, rozumiecie? Dostaję nową e-wizę, potwierdzenie otrzymania nowej e-wizy do Sierra Leone.
albo po serii Sierra Leone, jak to daleko, oni się wkurzyli na mnie i próbują mnie ściągnąć tam, żeby mnie, nie wiem, ściąć, albo po prostu tak im się spodobało, że chcą, żebym przyjechał dalej promować Sierra Leone. Więc finalnie, już podsumowując, wizy do Nigru nie ma, z czego bardzo ubolewam, bo przyznam szczerze, że ta trasa, którą miałem okazję odbyć w tym sezonie, w tym sezonie filmów, w tym projekcie, o tak, byłaby takim zwieńczeniem. Oczywiście moja głowa chciała jeszcze dalej pojechać do Czadu, jednak fizycznie i psychicznie jest to naprawdę trudne, ale wziąłbym jeszcze na klatę Niger, biorąc pod uwagę, że no nie byłoby, no nie ma tak naprawdę lepszego, wiecie, momentu. Spójrzcie sobie na mapę, zobaczcie, gdzie leży Niger, zobaczcie, jak do niego można się ewentualnie z której strony dostać. No okej, można samolotem, no jest to jakieś rozwiązanie, ale jak jesteście dłużej na kanale, to wiecie, że no lubimy po prostu, lubimy lądem, no nie to, że ja mam jakiś strach przed lataniem samolotem, bo nie mam, ale uwielbiam przekraczać granice lądowe. Ja wtedy, jak je przekraczam, ja wtedy czuję tą taką przekraczanie granicy mentalnej. Nie wiem, czy to tylko w mojej głowie, czy wszyscy podróżnicy tak mają. Szczerze nie interesuje mnie to. Ale jak przekraczam granicę, to ja czuję, jak ja lubię patrzeć na te różnice. Wiecie, bo czasami po prostu przekraczasz tą granicę, przechodzisz na drugą stronę, przechodzisz nawet te 200 metrów i masz poczucie, że ty jesteś w innym świecie. A samolotem jak samolotem, no dolatujesz gdziekolwiek na świecie dolatujesz, wchodzisz na to lotnisko z tego samolotu. To lotnisko jest przeważnie na takim średnio bardzo dobrym poziomie, jak lotnisko. Później wychodzisz, no i jest taki szok kulturowy, ale to nie jest to samo. To nie jest to samo. Można obskoczyć wszystkie kraje samolotami, ale to nie jest to samo, kochani. Idę dalej. Pytanie czwarte. Jak zdrowie w podróży? No i tutaj dodam do tego pytania, moi drodzy, i po podróży, biorąc pod uwagę, że dogrywam to już po podróży. Więc zdrowie w podróży naprawdę dopisało. Wychodzę z założeń, ja nie jestem z wykształcenia medykiem, mogę tylko mówić z praktycznego punktu widzenia. Z praktycznego punktu widzenia mam poczucie, że przez tyle lat podróżowania, 12, idzie 13 rok za chwilę, to przyznam szczerze, że im częściej człowiek wystawia ciało na niekorzystne warunki sanitarne, tak to nazwijmy, na różne choroby, tym ciało jest bardziej odporne. I tutaj może ktoś, kto jest bardziej w medycynie takiej może podróżnej, może ogólnej, może jest jakiś internista, internistka, może też potwierdzić, ale mam wrażenie, zobaczcie, ja przez tą podróż, przez którą teraz odbyliśmy, w sensie ja odbyłem, a wy ze mną, nie było większych problemów. Były przeboje żołądkowe, były wymioty, były biegunki, były bóle brzucha, były takie rzeczy standardowe poniekąd. Ktoś napisał kierowniku, mogłeś mieć czerwonkę. No, kochani, czerwonka charakteryzuje się krwią na przykład w tym, co wydalasz. Więc no, krwi nie było. Przeważnie są to zatrucia, w moim przypadku akurat w tym projekcie było to zatrucie pokarmowe, przeważnie salmonella, ze względu na to, że żywność po prostu jest w ciepłym klimacie, no i szybciej się po prostu psuje. Oczywiście człowiek nie dojada w podróży i to jest fakt. Człowiek nie domywa się w podróży i to jest fakt, bo po prostu nie ma gdzie. Tego typu kierunki są obarczone pewnego rodzaju, że tak powiem, niewygodami. I czy tego chcesz, czy nie, czy masz pieniądze, czy nie, jeśli chcesz pojechać gdzieś, gdzie jest to poza szlakiem, no to niestety musisz się liczyć z tym, że nie będziesz się myć przez 3, 4, 5 dni, a czasami nawet nie będziesz mieć higienicznego jedzenia, bo ktoś czasami pisze tak: kierowniku, ja bym tego nie dotknął, bym tego nie zjadł. No to pojawia się pytanie, co byś zjadł? Jak tam nie ma co zjeść. I wiesz, i to nie jest tak, że wyciągasz sobie z plecaka i jesz. No bo nie. No chyba, że naprawdę nawalisz sobie tego jedzenia do plecaka suchego, jakąś kuchenkę gazową i będziesz sobie gotować. No to okej, to się da zrobić, ale pytanie, jak długo wytrzymasz z tym przeładowanym jedzeniem plecakiem, z kuchenką gazową itp. itd. Podróż
Dobra podróż to podróż, która nie jest obarczona dużym ciężarem niesionym na plecach i na biodrach, bo głównie to w sumie na biodrach niesiesz, nie na plecach. To już tak pomijając. Więc tak, zdrowie w czasie podróży moim zdaniem 9 na 10. Nie było jakichś takich większych perturbacji, chociaż no w Mali to mnie zgięło tak, że kurczę, wiecie, jesteś w buszu, nie masz najbliższy szpital tam ileś set kilometrów, nie masz za bardzo pomocy. Ale ciało jest na tyle inteligentne, że jeżeli wiesz, że nie możesz sobie pozwolić na zachorowanie, bo możesz zapłacić wysoką cenę za bycie chorym w tym akurat miejscu, ciało dostaje jakiegoś takiego dziwnego boosta, że ono się jakoś tak szybko ulecza. Oczywiście jest to później jest tak, że to ciało musi przez kilka dni dojść do siebie. Jak już znajdzie ten tak zwane miejsce bezpieczne. No to ciekawe. Po podróży spadek masy ciała, spadek, że tak powiem, takiego wigoru, takiej energii witalnej, więc trzeba było trochę czasu, żeby złapać formę, żeby odjeść, żeby trochę masy odbudować i tak, no powiem wam, że to jest fizycznie i psychicznie. Psychicznie, kurczę, nie zdawałem sobie przez 10 lat sprawy z tego, no więcej niż 10 lat, ale każdy tego typu projekt, czy chcecie wierzyć, czy nie, jest obarczony ogromnym stresem psychicznym. I poczytajcie sobie o tak zwanym PTSD. Jest jakieś zdarzenie, które odcisnęło duże piętno na twojej psychice, z którym sobie nie poradziłeś i z którym sobie próbujesz poradzić w perspektywie czasu już po tym, co się wydarzyło. Bardzo często weterani wojenni mają, bardzo często ludzie po wypadkach, po różnych napaściach i w podróży niestety, jak oglądacie, no to tych sytuacji stresowych jest cała masa. Jednak z czasem człowiek adaptuje się do tego, co go spotyka i ta głowa dość szybko, powiedziałbym, potrafi się oczyścić. W moim przypadku, nie mówię o was, bo nie wiem, ile potrzebujecie czasu. Takie sytuacje, kiedy ktoś was, nie wiem, próbuje napaść, kiedy z ulicy zabiera was wojsko, kiedy znienacka wyskakuje policjant i po prostu przekracza pewną barierę swoich, że tak powiem, możliwości wykonywania służby. Dużo jest takich rzeczy. Dużo i powiem szczerze, że faktycznie im jestem starszy, tym bardziej widzę to, jak mocno wpływa to na mnie i przekłada się później to na taki stan fizyczny. No, to jest takie, wiecie, to koreluje ze sobą. Ta psychika i stan fizyczny to ze sobą bardzo mocno koreluje. Ludzie, którzy mają depresję, bardzo często mają też słabe ciała. Ludzie, którzy mają słabe ciała, bardzo często mają problemy takie psychologiczno-socjologiczne. No dobra, ale nie będziemy się zagłębiać, bo zaraz ktoś powie: kierowniku, nie jesteś psychologiem. I prawda, nie jestem psychologiem. Ja tylko po prostu patrzę i mówię to, co dostrzegam i widzę. Idziemy dalej. Czy takie podróże to realne zagrożenie życia, czy tylko to tak wygląda na odcinkach? Moi drodzy, to jest realne zagrożenie życia. I teraz ja trochę to mówię z uśmiechem, bo faktycznie w internecie mamy różne rzeczy, w internecie mogą być rzeczy odgrywane ze scenariuszem, mogą być rzeczy robione pod publikę, słuchajcie, tego jest cała masa. Jednak udając się w kierunki typu Irak, Afganistan, Somalia, Sudan, Liberia, Sierra Leone, aktualnie Izrael, Palestyna, Półwysep Synaj, Kolumbia, Salwador, Meksyk w niektórych miejscach, nawet Stany w niektórych miejscach. Brak świadomości tego, jaka sytuacja jest w danym miejscu, nie zwalnia cię z tego, nie masz protekcji, nie masz ochrony z góry, że twoje życie jest ogólnie zabezpieczone.
Odpowiedź brzmi nie. Takie podróże, zwłaszcza samotne, zwłaszcza autostopem, pieszo, spanie po buszu, odwiedzanie bądź przecinanie różnych szlaków, gdzie występują różne plemiona, różni ludzie, różne kartele, to jest jak najbardziej ryzykowanie życia. I ktoś może to robić świadomie, ktoś może to robić nieświadomie, ktoś może mieć w tym cel, ktoś może nie mieć w tym celu. Uważam, że jeżeli ktoś robi to nieświadomie i nie ma w tym celu, w tej podróży, to jest głupota. No ale kiedy robisz to no tak powiedzmy świadomie, zdajesz sobie sprawę, bierzesz to na klatę, to jest trudne, bo tak między nami, wewnętrznie, ja biorę sobie to do serca, ale wiem, że wychodzenie poza strefę komfortu jest nieodzowne. I teraz pytanie, czy każdy musi wychodzić poza strefę komfortu aż tak mocno? Uważam, że nie. Czy każdy musi odwiedzić tak, powiedziałbym, hardkorowe destynacje, żeby zrozumieć świat? Uważam, że nie. Ponieważ możecie obejrzeć vlogi, zobaczyć, jak ten świat wygląda. Oczywiście jest to subiektywne, bo to jest moje spojrzenie na świat i to ja kieruję kamerą, co pokażę, ale już możecie wyciągnąć z tego wnioski dla siebie i powiedzieć, okej, dobra, Mali w telewizji wyglądało tak i tak, a faktycznie w rzeczywistości, w realnym świecie wygląda tak i tak u kierownika na kamerze. Afganistan był opisywany tak i tak, ale na 19 odcinkach u kierownika na kanale, jak to daleko, wygląda tak i tak. Talibowie są tacy, a nie tacy. Więc nie zawsze musicie robić to, co ktoś robi. Tutaj nie chodzi o to, żeby być lepszym człowiekiem od kogoś, bo to, że pojedziecie do Mali, czy Burkina Faso, czy do Nigru, czy do Czadu, nie robi z was lepszego człowieka po prostu. Rozumiecie? Tak jakby nie liczby się liczą, a ta wiedza, którą wyciągniecie. Wiedzę możecie wyciągnąć od człowieka, porozmawiać z nim, wiedzę możecie czerpać z różnych źródeł. Więc odpowiadając, tak, jest to zagrożenie i mam nadzieję i zawsze powtarzam, moi drodzy, nie kierujcie się, nie bierzcie ze mnie przykładu. Pamiętajcie, lata doświadczenia, lata stresu, lata, że tak powiem, zjedzonych zębów na tych afrykańskich, że tak powiem, bezdrożach, czy w Azji, czy na Bliskim Wschodzie, czy to Bliski, czy Daleki Wschód. Pamiętajcie, te rzeczy z punktu widzenia podróżniczego, te wszystkie te aspekty dotyczące zagrożenia, one są powtarzalne. Czy to jest Meksyk, czy to jest Ameryka Łacińska, czy to jest Bliski Wschód, czy to jest Afryka Środkowa, Wschodnia, Zachodnia, Południe, to jest powtarzalne. I niezależnie od tego, gdzie nabierzecie tej wiedzy, to ona zawsze będzie miała podobny schemat, tak na dobrą sprawę, tylko będzie trzeba go w miarę płynnie używać i wyłapywać, bo to się w tym wszystkim liczy. Im szybciej zareagujesz, w sensie im szybciej zdiagnozujesz i szybciej zareagujesz, wykonasz jakieś działanie, tym twoje bezpieczeństwo jest większe. Nie bierzcie ze mnie przykładu. Ja nie jestem dobrym przykładem obieranych kierunków. Koniec, kropka. I powtarzam wam to za każdym razem. 6. Dlaczego nie zabierzesz w jakąś podróż widza? No moi drodzy, to się wiąże z pytaniem numer 5, poprzednim, odnośnie tego bezpieczeństwa w podróży. Osobiście mogę wziąć odpowiedzialność i ogromną, że tak powiem, ogromną odpowiedzialność tego, co mogę stracić ja za siebie, ale kiedy biorę człowieka X, załóżmy jakiegoś Andrzeja bądź panią Halinę, którzy byli w swoim życiu w 20 krajach przewidywalnych, ja to tak nazywam, kraje przewidywalne, które sobie gdzieś tam na później zostawiam, typu Bułgaria, Chorwacja, Grecja, Tunezja, Turcja, Finlandia, Floryda, czyli Stany. Kraje takie, które wiecie, które dają poniekąd poczucie bezpieczeństwa. I oni na przykład piszą, że kierowniku, zabierz mnie ze sobą do Afganistanu. No i okej, to się da zrobić. To się wszystko da zrobić. Moi drodzy,
Ale pytanie, czy się chce to zrobić? Ja jadąc w podróż nie muszę się zastanawiać, czy odpowiadam za czyjeś życie. I to mi daje ogromną satysfakcję, ogromny komfort psychiczny. I dlatego nie biorę widzów w podróże, ponieważ nie każdy widz będzie odporny na stres, nie każdy widz będzie odporny na brak warunków zastałych na miejscu, dotyczących jedzenia, dotyczących, moi drodzy, też ogólnie tego, jak się śpi, tego, jak dużo ma się kontaktu z lokalnymi, bo to jest naprawdę przerażające. Ja czasami na koniec dnia, najzwyczajniej w świecie, po prostu mam taki kołowrotek w głowie tych wszystkich rozmów, tych wszystkich zaczepek, tych wszystkich sytuacji, które się zdarzyły w ciągu dnia, że po prostu padam i zasypiam. To po prostu może przegrzać zwoje. Nie lubię brać odpowiedzialności za kogoś. Okej, za bliską mi osobę, którą znam i którą znam, tak jakby jej też ten zakres stresu, no to okej. Też jestem w stanie wyciągnąć klatę i przyjąć, że tak powiem, naboje, osłaniając tą osobę. Ale osoby, której nie znam, ciężko mi jest. Po prostu ciężko. No, ogromne ryzyko. W sensie, po co ryzykować czyjeś życie? Moi drodzy, jak ja was zabieram po prostu odcinkami, a wy siedzicie sobie, popijacie browarka, bądź może herbatkę, a może coś zajadacie, jakąś kanapeczkę teraz, albo obiad wsuwacie, oglądając odcinek. No i po co wam ten stres? Tego nie rozumiem. Niech tylko jeden reporter się denerwuje, a oglądający, czytający niech czerpie z tego przyjemną wiedzę. Pytanie 7. Czy spotkałeś jakichś Polaków w podróży? Nie wiem, czy oglądał człowiek ten, który zadał to pytanie, odcinki po kolei, ale Polaków jako takich tak spotkałem. W podróży była to tylko jedna Ola w serii Senegal 2 z Jak to daleko. Ola, która przeszła kawał drogi, przejechała rowerem kawał drogi samotnie, walcząc z swoimi przeciwnościami losu, które gdzieś tam były podyktowane używkami w jej życiu. Przejechała trasę z Poznania do Senegalu, do Dakaru, za co chapeau bas, i z nią możecie zobaczyć wywiad. Innych Polaków, którzy podróżują, też był Polak, też było 2 Polaków na motorach w Mauretanii, taki szybki strzał. Ich spotkałem, nie zrobiłem z nimi wywiadu, rozmowy, chłopaki z Siedlec, a tak to byli Polacy, głównie to misjonarze i misjonarki, których możecie też obejrzeć zarówno w Senegal 2, Senegal 3, z Jak to daleko, to są serie, o których mówię, w Gambii, Zelą, a tak w podróży nie spotkałem żadnego innego podróżnika. No umówmy się, ile osób znacie, które były w Mali, ile osób znacie, które były w Burkina Faso. Nawet ile osób znacie, które były w Senegalu. Gambia, Mauretania. Wiecie, wydaje się, że Gambia jest takim turystycznym kierunkiem. Z jednej strony tak, z drugiej, ile osób znacie. Rozumiecie? No. Więc tak, niedużo tych Polaków podróżujących, których spotkałem, dlatego też może ich nie spotkałem. Ale polecam wywiady z misjonarzami, ponieważ jest to ogromny ładunek wiedzy o życiu na miejscu. Pytanie 8. Zdradzisz, jaki masz sprzęt? No nie zdradzę. Nie zdradzę tutaj, jaki mam sprzęt, ale sprzęt jest dostępny, zarówno lista, jak i to, jak się spakowałem na różne podróże, jest dostępny, moi drodzy, w zakładce tutaj na kanale, na YouTubie wspierania. Tam klikacie, wybieracie konkretny próg, który chcecie, próg tam, gdzie macie listę aktualną sprzętu, czyli czy próg z wideo, gdzie pokazuję, jak się pakuje i wyjaśniam, komentuję, czy dany sprzęt przydał mi się tak, czy on się nie przydał, w czym był dobry, w czym nie był dobry. Więc takie wideo, poradniki z ogromną wiedzą praktyczną z zakresu podróżowania i użytkowania danego sprzętu. Więc tak, możecie jako wspierający skorzystać z tejże wiedzy i moim zdaniem to jest ok, bo dostęp do odcinków, do poznawania świata, do tego, jak świat wygląda w krajach niedostępnych dla
uważam, większości widzów na kanale z różnych przyczyn, czy to finansowych, czy to takich, że tak powiem, kwestii bezpieczeństwa, czy samego strachu, czy ogólnie samego czasu, bo ktoś po prostu pokierował swoją życiową drogę w nieco innym kierunku, a nie podróżowania, ale też lubi poznawać świat z pierwszej ręki, bez filtrów, takim jakim jest. Więc ta wiedza dodatkowa o sprzęcie i nie tylko o sprzęcie, bo odpowiadam też tam w sekcji dla wspierających na różne nurtujące pytania. Niech ona będzie pewnego rodzaju takim prezentem za to, że mnie wspieracie i za wasze pieniądze mogę najzwyczajniej w świecie, moi drodzy, podróżować dalej i realizować jeszcze bardziej poniekąd odważne, może czasami głupie, wydające się głupie kierunki, projekty, ale pamiętajcie, każdy krok, który wykonujecie i który ludzie oceniają na stosowny bądź niestosowny, głupi bądź dobry, każdy krok dla was jest krokiem do przodu. I ludzie zawsze będą oceniać. I to jest życie. Niezależnie co będziecie robić, czy w małej skali, czy w dużej skali. W małej skali będą was oceniać sąsiedzi, w dużej skali ludzie będą was oceniać w internecie, bo czują się anonimowi. Pamiętajcie jednak, człowiek w internecie nie jest anonimowy. I ja to wam mówię. Nie jest anonimowy. I warto o tym pamiętać. Pytanie 9. Czy warto rzucać się na głęboką wodę w podróżowaniu i jechać w mało turystyczne kierunki? Na przykład Burkina Faso, Irak, Liberia, Afganistan. Nie warto. Po co, słuchajcie, po co kurczę rzucać się na głęboką wodę? Żeby co? Żeby coś sobie udowodnić, że co masz, nie wiem, większe jaja, że nie wiem, ego sobie dobić? No po co? Po co się pchać do Afganistanu? Jak się nie było w ogóle nawet, nie wiem, w Chorwacji. Ja się pytam po co? I wystarczy sobie odpowiedzieć na to właśnie jedno bardzo ważne pytanie. Po co jechać gdzieś, gdzie jest naprawdę kierunek obarczony ogromnym stresem, wieloma znakami zapytania, brakiem bezpieczeństwa, gdzie nie będziesz w ogóle czuć komfortu? Po co? Ja wam mówię, nie ma sensu. Z perspektywy czasu stopniowo, jak ze wszystkim. Im dłużej podróżujesz, tym bardziej rzucaj się na głębszą wodę. I to brzmi bardzo racjonalnie. Jak już będziesz podróżować, nie wiem, tam będziesz w 30 krajach, załóżmy w 5 takich dziwnych krajach, tak to nazwijmy, które wymagały od ciebie nieco większego zaangażowania, researchu, kombinowania w różnych kwestiach, były tam zatrzymania, było stresu, to stawiaj sobie poprzeczkę coraz wyżej. Dlaczego tak mówię? Bo pokazuje życie. Życie pokazuje, może tak, że rzucając się na głęboką wodę, może zostać tak zwany ślad w głowie. Ślad, z którym możecie sobie nie poradzić. Sytuacje, które mogą was przerosnąć i które mogą zostawić takie poczucie strachu później na całe życie. Ja tutaj wam mówię w zupełności serio. Poznałem w życiu ludzi, gdzie jedna, powiedziałbym, napaść, wyrwanie torebki, uderzenie w twarz zostawiło tak ogromny ślad w głowie na późniejsze podróże, na późniejsze destynacje, że dany człowiek, mężczyzna bądź kobieta, nie byli w stanie sobie z tym poradzić. I teraz pytanie, czy warto, czy nie warto? Okej, są ludzie, którzy się rzucą od razu na głęboką wodę, będzie im to iść bo tutaj nie ma, moi drodzy, wiecie, złotej rady, że temu pójdzie dobrze, temu źle. Może pójść wszystko spoko. Ale pamiętajcie, że te moje kierunki to były obierane od najprostszych kierunków, czyli od jeżdżenia po Polsce, później przez Litwę, później Niemcy, Norwegia, lizanie tego świata. Troszkę dalej, później Francja, Belgia, później, moi drodzy, Anglia, Szkocja, później Hiszpania, Maroko, dotknijmy trochę Afryki. Z tego Maroko to się zawinąłem na sandale szybciej niż myślałem za pierwszym razem, bo tak mnie to przerosło. W ogóle nie zdawałem sobie sprawy, że Afryka jest tak droga i w ogóle tak wymagająca psychicznie. Zawinąłem się szybko. Nie pamiętam, chyba 2 tygodnie tam byłem.
Coś około 2 tygodni. Wróciłem bardzo szybko. Przerosło mnie to. Ja nigdy nie rzucałem się na głęboką wodę od razu. Nigdy, przenigdy. I nikomu bym tego nie polecał. No bo po co? Nie ma sensu. A jak człowiek fajnie tak sobie zaczyna stopniować, to wtedy jest w stanie, moi drodzy, elegancko sobie to wszystko ładnie porównać i zobaczyć ogólnie ten dysonans kulturowo-społeczny, dysonans religijny, duży gospodarczy w ogóle, polityczny. Jest w stanie sobie to tak fajnie zbalansować, ułożyć i później przeanalizować. Więc nie polecam na głęboką wodę się rzucać, nawet jak potrafisz pływać. Jednym ciągiem nagrywam, tam nie będzie cięcia tych filmów. No. Pierwszy raz w życiu mi się zdarzyło, że muszę dogrywać. Co tu jeszcze ktoś wymyślił? Czekajcie, czy warto rzucać się to było 9, 10. A, rada dla kogoś, kto zaczyna podróże. Rada dla kogoś, kto zaczyna podróże. Będzie krótko, zwięźle i na temat. Rada jest taka, że jeżeli zaczynasz podróże, to idź do Szmateksu i kup sobie najtańszy sprzęt i ubrania, jakie tylko możesz sobie kupić. Nie daj się konsumpcjonizmowi. Nie daj się tym wszystkim vlogerom, blogerom, instagramerom, którzy chodzą w tych drogich ciuchach i mają ten drogi sprzęt. Kiedy patrzysz na mnie i widzisz ten drogi sprzęt, który kosztuje 1000 czy 2000 zł, to pamiętaj, że ja z tego żyję. Że ja nie jadę na 2 tygodnie, 3 tygodnie czy na 5 tygodni, tylko czasami jadę nawet na 2, bądź 3, bądź 4 miesiące. Bądź nawet na bardzo intensywne 3 tygodnie. I pamiętaj, że to jest mój sprzęt do pracy. I pamiętaj, że ten sprzęt mi się zwróci w perspektywie czasu, bo ja na tym zarabiam. I to nie jest żadna tajemnica. Ale gdybym zaczynał dopiero podróże, nie robiłbym sobie w głowie czegoś takiego, że muszę mieć najlepszy sprzęt. Bo wiem, że sprzęt nie zrobi ze mnie najlepszego podróżnika. Sprzęt jest tylko dodatkiem. To, że będziesz miał sandały ze Szmateksu za 20 zł, w których ktoś tam chodził, ale w sumie nie są tak odkształcone, żeby ci zaburzyć symetrię chodu, to weź te sandały. Albo kurczę, jak nie lubisz takiego obuwia, to kup sobie jakieś tańsze sandały, żeby sobie w nich popodróżować. Nie daj się sfiksować w firmie. Mamy dziś czas konsumpcjonizmu, marek. Ludzie chcą mieć najdroższe, bo inni nie są w stanie tego kupić. Ludzie chcą się pokazywać. Ale czy ci to jest potrzebne, żeby być lepszym człowiekiem, lepszym podróżnikiem? Nie, bez przesady. Nie przesadzajmy. Można kupić tańszy śpiwór. Mój pierwszy śpiwór to był ze Szmateksu za 7 zł. Oczywiście nie polecam jechać do Norwegii zimą z takim śpiworem, bo to jest poniekąd głupota, ale się da. Nie zginiesz, będzie zimno, ale się da. Rozumiecie? Nie dajcie się ponieść nurtowi konsumpcjonizmu, bo można się poczuć gorszym. Kurczę, nie mam tutaj żadnego logotypu. Bo to koszulka kosztuje, 30 zł z jakiejś sieciówki. I nie jest mi z tym źle. Ja się w niej dobrze czuję. I ogólnie kolor mi leży, bo lubię zielony. Słuchajcie, nie oceniajcie siebie samej przez pryzmat tego, czy macie coś drogiego na sobie, czy nie. Zastanówcie się, czy dobrze jest w tej koszulce, czy te sandały ze Szmateksu wam pasują, czy ten plecak jest ok. Uwierzcie mi, ten sprzęt się zmienia, ten sprzęt w podróży się zużywa bardzo szybko. I kiedy zaczynacie, po prostu nie warto ładować pieniędzy. Ale jak macie dużo i nie wiecie, co z nimi zrobić, to ładujcie w sprzęt. Bo kurczę, życie jest zbyt krótkie, żeby oszczędzać. Jak macie tak bardzo dużo pieniędzy i nie macie innego celu, to ładujcie w to. Kto wam zabroni? Nikt. Będziecie się czuć lepiej? Ale jak zaczynacie podróżować i chcecie ode mnie rady, to powiem wam, kupujcie tanio, bo to i tak się zniszczy i dopiero na tym etapie, kiedy to zniszczycie, będziecie wiedzieć, czego naprawdę potrzebujecie. Tak jest życie. I pamiętajcie, nigdy nikt wam nie da tak zwanej złotej rady. Nigdy. Bo każdy człowiek jest inny
I każdy człowiek ma inne preferencje. I każdy człowiek inaczej odbiera świat. I każdy człowiek będzie wam mówił co innego. Więc zadając pytanie, co mam zrobić w sytuacji takiej, otrzymacie od ludzi wokół 1 000 000 sugestii. I będziecie jeszcze mieć jeszcze gorszy kołowrotek. Więc ufajcie sobie. Nawet jeżeli podejmiecie złą decyzję, to pamiętajcie, że to była wasza decyzja. Kurde, kierowniku! To mentoring czy vlog podróżniczy? Chyba bardziej vlog podróżniczy. Moi drodzy, tak właśnie kończymy odcinek, tak właśnie kończymy serię z Burkina Faso. Bardzo wam dziękuję za podróż przez Saharę Zachodnią, której dalej nie będę nazywać Marokiem. Przez Mauretanię, Senegal 2, Gambię 2, Senegal 3. Mówię 2 i 3, bo byłem w Senegalu 3 razy, w Gambii byłem już 2 razy, przez Mali, przez Burkina Faso. Dziękuję za te miłe komentarze, za tą konstruktywną krytykę. Dziękuję za to, że byliście, za to, że wspieracie, za to, że trzymacie kciuki. Niezależnie od tego, gdzie aktualnie jesteście i czy mnie lubicie, czy nie. Czy się ze mną utożsamiacie, czy nie. Czy utożsamiacie się z moimi poglądami dotyczącymi imigrantów, czy też nie. Niemniej jednak, jeżeli to oglądacie, to oznacza, że po prostu dobrze się czujecie w mojej, że tak powiem, w moim towarzystwie. O tak. I bardzo się z tego cieszę, moi drodzy. Trzymajcie się ciepło. Dziękuję wam za tą długą serię, za ten długi sezon, bo w sumie na playliście mamy to podzielone na sezony, a sezony są podzielone na serie. Czyli ten sezon miał kilka serii przez te kraje, które wymieniłem. Kolejny kierunek? Nie wiem. Sytuacja geopolityczna jest tak niepoczytalna, to będzie chyba najlepsze określenie w dzisiejszym świecie, i nieprzewidywalna, że nie wiem. Nie wiem jeszcze, ale mam już kilka pomysłów. Jak jesteście dłużej na kanale, to wiecie, że nie jestem człowiekiem, który rzuca wszystkie swoje plany na prawo i na lewo, bo nie lubię tego robić. Lubię, żeby był ten efekt, że tak powiem, takiego niedopowiedzenia, gdzie odkrywacie ten plan w miarę upływu podróży, w którą was zabieram. Słuchajcie, zabieram was, nie będę was przepraszać za perturbację z mikrofonem, bo nie byłem tego świadomy, i takich rzeczy się nie da przewidzieć. Kończę. Idę skleić ten odcinek, żebyście mieli co oglądać. Pozdrawiam was serdecznie, gdziekolwiek jesteście. Zostawcie łapeczkę, komentarz, czyli ślad węglowy, podanie odcinka dalej, czyli poczta sandałowa i rzecz jasna, moi drodzy, dbajcie o siebie. Dbajcie, oglądajcie dalej odcinki podróżnicze na kanale i podbijajcie odcinki, bo jest ta nowa funkcja na YouTubie i tyle. Nic nie mam do dodania. Trochę to się przeciągnęło, ale co poradzisz. Myślę, że z przyjemnością wysłuchaliście. Pozdrawiam was serdecznie. Czołem, dziękuję za cudowną serię. Się nagadałem. Pozdrawiam serdecznie. Dziękuję za uwagę i za obecność w tym projekcie. Czołem.